Siemanko, witam. Maciek z tej strony, ja. Wszystkiego dobrego w 2025 roku. I szybciutko nagram, bo jestem trochę zapóźniony. Dawno nie nagrywałem żadnych filmów. Jeszcze chwilę to musi potrwać. Szykuję film z podróży do Bułgarii z zeszłego roku. To jest taki mój popisowy numer, jak co roku na początek stycznia wrzucam taki film. On trochę trwa, edycja jego i zrobienie, ale nie o tym. Chciałem Wam dzisiaj pokazać parę rzeczy, które dołożyłem do Arony, a może inaczej. Dołożyć to je na pewno dołożę, ale w najbliższym czasie. Jak widzicie, jest tutaj obudowa tylnych drzwi, poszycie, i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w poliftowej wersji ten element jest cały z żywego plastiku. Mam tutaj przedliftową tapicerkę i ona jest materiałowa. Obiecałem również moim chłopakom, dzieciakom, że zamontuję tutaj listwy LEDowe w kolorze takim, jak są z przodu, czyli w FRC zmieniające kolor z białego na czerwony. Obiecałem, dotrzymam słowa, będzie to montowane właśnie na takich boczkach, tylko że ten boczek nie był jakoś mega drogi, natomiast widzę, że na przykład klamka jest z błyszczącego, u mnie jest satynowa. Nie wiem, czy będzie technologicznie możliwe przełożenie jej, ponieważ widzę, że to jest wszystko zgrzewane i prawdopodobnie będę rozklejał i montował sam ten materiałowy boczek, bo przy okazji tak muszę wyciąć tu dziurę na LEDa. To jest jedna z pierwszych rzeczy. Druga rzecz, którą robiłem sobie trochę po kryjomu w tajemnicy przed Wami, to są rączki. To jest rączka oryginalna, która tutaj była, natomiast to, ciekawe, czy wiecie, z czego to jest rączka, bo ona kształtem pasuje. To jest rączka z kupry Formentor. W wersji tej, w której rączki są nie tylko całe plastikowe, ale tutaj również skórzane. Próbowałem, niestety nic z tego. Bez całych boczków z Formentora nie da rady tego zamontować. To jest tylnia tapicerka. Te uchwyty są z przednich boczków, z przednich rączek z Formentora, ale to nie ma żadnego problemu, ponieważ wszystkie rączki, czy w Aronie, czy w Formentorze, są takie same, kształtem, długością, no ale jak widzicie, zamocowanie tego przysporzyłoby wiele problemów, ponieważ tutaj ten element rączki w Formentorze jest cały ze skóry z przodu i z tyłu. Trzeba by było bardzo mocno ingerować tutaj pod to poszycie. I to jest jedna z rzeczy, które będę robił w najbliższym czasie. To do wakacji, do przyszłych wakacji, do przyszłego wyjazdu do wakacji obiecałem, że zrobię im miękką tapicerkę oraz podświetlenie LEDowe. To jest jedna z rzeczy. Testuję Kershera, myjkę parową, będę w samochodzie też coś działał. Filtr powietrza, dolot stożkowy już jest zamontowany. Olej w skrzyni biegów jest wymieniony, olej w silniku. W skrzyni biegów weszło 3 litry oleju silnikowego, a było zalanych 1,6. Na chwilę obecną mam zrobione 1500 km na tym oleju. Dam Wam oczywiście, jak będzie film z wymiany, co i jak to zrobić, dam Wam oczywiście odpowiedź, czy coś się zepsuło, bo to pewnie jest najważniejsze dla Was, ale też dodatkowo dam Wam informację, czy coś się poprawiło może. Tak więc zostańcie i zaraz wracam jeszcze z kolejnymi rzeczami. Druga część odcinka to fakt, że te rzeczy ostatnio spędzają mi dużo czasu. No i przyszły kolejne farbki do tego. Pomagam synowi zbierać kolekcję pojazdów z II wojny światowej. Już tego troszkę mamy. No, musielibyście poczuć ten zapach tutaj, bo tam na piecu się Bee Gees robi, ale to nie o tym. Parę dodatkowych rzeczy zakupiłem znowu. Z tych większych, co pokażę, to przyszedł mi, po 2 latach zużyłem wreszcie 5-litrową butelkę odmrażacza, którego wlewam sobie i stosuję na szyby. Nie skrobę, tylko psikam nim. Bardzo dobry, bardzo ekonomiczny. Do 2 aut przez 2 lata zeszło mi 5 litrów raptem i to nie jest do spryskiwaczy, tylko to jest płyn, który wlewam sobie do tych pojemniczków, które mi przychodzą. I używam jako odmrażacz. Super fajna sprawa. Mało jest tych zim, dlatego spokojnie starcza. W zasadzie nawet 2,5 roku prawie, bo kupowałem w 22. Kolejna rzecz, którą zakupiliśmy ostatnio w zasadzie do użytku domowego, ale świetna sprawa do samochodu. Odkurzacz elektryczny na baterię,
które stosuje się również do urządzeń Boscha. Fajna sprawa. Stosunkowo cichy, ale niesamowicie mocny. Ma różne rodzaje wkładek, będę go na pewno często używał do samochodu. Koniec z jeżdżeniem na myjnię automatyczną i odkurzaniem. No ale tutaj jeszcze mam parę pudełeczek, które Wam zaraz pokażę. Sensory. 4 sztuki. Oraz pewnie już się domyślacie, do czego to jest. Wentyle. Tak, będzie system monitorowania ciśnienia w oponach, oparty na czujnikach wewnętrznych wbudowanych w koła. Czekam jeszcze na zamówioną wiązkę oraz na czujnik odbiorowy, radiowy, który jest montowany wewnątrz kabiny i będę to kodował. Fajny patent, nie tania rzecz w tej chwili, ponieważ zakupiłem je jako oryginalne z Volkswagena, te czujniki. I koszt chyba 4 czujników to jest 400 zł, więc nie jest tanio. Tanio to już było, można powiedzieć. Natomiast też trzeba będzie zamontować 2 takie komplety, 2 po 4. Na razie kupiłem 4, będą montowane do letnich opon, więc to zobaczycie najprędzej na wiosnę, montaż i adaptację. A adaptację prawdopodobnie będę przeprowadzał tym urządzeniem. Jest to Vinci, jest to głowica chińska z Odisem, jest to VAS 6154A. Jeden z lepszych, jeden z szybszych i stabilniejszych. Oczywiście z oprogramowaniem i okablowaniem od naszych chińskich przyjaciół z AliExpress. To jest kolejna rzecz. Oraz tutaj ostatni element układanki, której ostatnio Wam mówiłem, czyli odnośnie sound actora, czyli imitatora dźwięku silnika, który będę montował. Ten element jest montowany w podszybiu. Przyszedł mi, wkrótce będzie film o tym, wkrótce będę to montował. To jest koniec drugiej części. Zapraszam na część trzecią. No więc tak, to zasiądziemy w samochodzie, odpaliłem już silnik. Oczywiście pomijając fakt, że na przykład mam pamięć ostatniego wybranego trybu jazdy skrzyni biegów. To już widzieliście na ostatnim moim filmiku, jeżeli nie, to zapraszam do poprzedniej galerii. Ale mam tutaj taką fajną opcję, którą Wam zaraz pokażę, a mianowicie mamy przycisk Mode. Ja go nacisnę. Zobaczcie, co się zmieniło. Dodały mi się 2 dodatkowe tryby, Comfort oraz Offroad. Już tam ktoś na forum szeptał, że po co Ci offroad, przecież nie masz tylnego napędu dopinanego. No nie, ale on działa na innej zasadzie. Po dołożeniu innego sterownika, na przykład z Arteona, dołożeniu czujników poziomowania zawieszenia i wysokości zawieszenia, będzie można dostroić to zawieszenie Dual Ride do poziomu DCC, czyli będzie więcej opcji. Prawdopodobnie nawet będzie się dało zrobić takie suwakowe. I tutaj już od razu śpieszę z tym, bo nie wyjaśniłem w drugiej części, czym jest w ogóle to urządzenie VAS 6154A. To jest praktycznie kompletne oprzyrządowanie do tego, żeby móc kodować w tym samochodzie praktycznie wszystkie funkcje. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania, czyli ODIS, będzie można wgrać tutaj naprawdę wszystkie nastawy, będzie można oprócz aktualizacji do najnowszych ustawień i parametrów sterowników, będzie można je po prostu zakodować. ODIS na pewno przyda się do zakodowania czujników ciśnienia powietrza w kołach. Będę chciał też dodać kamerę high z układem skrętnych linii, bo w tej chwili, jak zobaczycie, oczywiście nie skręcają się linie, skręcają się jedynie linie, które są tutaj, a nie skręcają się te linie fizyczne. Oczywiście kamera high posiada również spryskiwacz kamery, co jest też spoko opcją. Oprócz tego w systemie Comfort zmienia nam się reakcja na gaz. Oczywiście zmienia nam się twardość układu kierowniczego. Mam w tej chwili dodany układ kierowniczy jeszcze w trybie Comfort, który działa bardzo miękko, aż niefajnie się tym jeździ na autostradzie przy wyższych prędkościach, bo normalnie domyślnie mamy w trybie Normal i on jest taki częściowy. Wolno jedziemy, działa jak komfort, jedziemy im szybciej, tym on bardziej się utwardza, coś w stylu sport, oraz mamy tryb sport. Dźwięk silnika w komforcie czy tam w offroadzie zmienia się, oraz mamy asystenta świateł pod offroad. One szerzej świecą
Są te ustawienia, jest osobny moduł oczywiście oświetlenia w samochodzie, moduł lamp i tam można sobie takie opcje zakodować. Oprócz tego właśnie na chwilę obecną jeżdżę w trybie individual, ponieważ nie mam dokończonego tego asystenta sound actor dźwięku silnika, to będzie wkrótce się pojawi. No i w zasadzie to jest jedna z rzeczy, czyli mamy 6-punktowe ustawienia Drive Profile, ale oprócz tego doszła jeszcze jedna opcja, która znajduje się tutaj. Od razu się nam nawet wyświetliła. Jest to informacja off-road. Jest odpalony silnik teraz. Zobaczcie, on pokazuje na przykład procent skręcenia kół, jak jedziemy po jakichś wertepach. To jest jedna opcja, ona się pojawia, jak widzicie, tutaj po prawej stronie. Druga opcja to jest wysokość nad poziomem morza, 270 metrów, jesteśmy na Wyżynie Śląskiej. A tutaj mamy ukierunkowanie, czyli na lewo mamy północ, południe mamy na prawo. To jest kolejna opcja, którą dodałem. Oczywiście oprócz tego te okienka można sobie modyfikować. Można sobie tutaj dokładną co do stopnia pokazać temperaturę oleju w silniku oraz temperaturę płynu chłodniczego. Oczywiście ona nie waha się, nie skacze, tak? Jest stała, ale jak ona osiąga tę temperaturę, to leci od razu od 50, więc możemy wiedzieć, kiedy naciskać gaz. Oczywiście tryb sport już widzieliście. Praktycznie do tego samochodu chyba więcej się nie da dodać. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony z tej opcji. Dużo opcji dodaliśmy ostatnio. Myślę, że cały rok 2025 będzie owocny i będzie Wam przedstawiał całe dalsze moje poczynania z tym samochodem. A kto wie, może z jakimś kolejnym. To na tyle dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.